Witamy Was bardzo serdecznie. Witam Cię, Michał. Cześć Przemo. Kurwa, jest No ostra znowu, robota, znowu jest akcja. Tak, akcja. znowu robota. Kurwa, wygaszony sprzęt aż się błyszczy. Piękna pogoda, piękne warunki. Tak, pogoda naprawdę nam dopisuje. W końcu. W końcu, no. W końcu. Po deszczowych tutaj 2 tygodniach. Tak. W końcu mamy taki tydzień bez opadów i słoneczny przede wszystkim. Bardzo fajnie to podkreślasz i mówisz. Sytuacja zgoła podobna jak podczas żniw zbożowych. Tak. Też te żniwa były kradzione, przyznasz, bo na topie są kombajny, koszenie i zbóż, rzepaków, ale i też kukurydzy. Dokładnie. I wiemy, że te żniwa były bardzo takie szarpane, kradzione podczas tych żniw zbożowych tradycyjnych, ale i podczas kukurydzy jest nic nie lepiej. No nic nie lepiej. Wysokie wilgotności. No i ta pogoda, która no, nie sprzyja jakby dosychaniu, a wiemy, że też ta kukurydza no, cenę ma jaką ma, więc też każdy czeka, żeby ta wilgotność była jak najlepsza. Ale no co, tu już mamy ściernisko, rżysko po kukurydzy. Jak widzimy już, można powiedzieć, troszeczkę zmasakrowane, bo mamy to wszystko pocięte, zmulczowane. No i tak jak widać, Działamy dzisiaj, dzięki tej maszynie, którą tak naprawdę mamy podczepioną do Arbosa 4110. Bo ciągnik to jest jedno. Tak. Też sobie powiemy. Tak. Ale robotę tu, której widać efekt, no to jest to, co jest z tyłu zaczepione. Nie? To podejdźmy może i... Marka Talex. Talex. Marka Talex, polski rodzimy producent. Technika zielonkowa, bo generalnie słynie z kosiarek bębnowych, kosiarek dyskowych. Ale nie tylko, nie? Ale nie tylko. Ale i też komunalka. Tak. Zamiatarki. Zamiatarki. Różne kosiarki tylnoboczne. Typu, tak powiedzmy, tak zwane bijakówki, mulczujące. No, dokładnie. Imion, nazw tych kosiarek jest multum. Jest. Ale my przyjmijmy tutaj, że to powiedzmy, że to jest mulcher. Tak, to jest mulcher, model Tiger 300, nie? Czyli prawie że 3 metry szerokości roboczej, 3 metry tam po obrysie, no to tej roboczej troszeczkę 10 cm przyjmijmy na jakiś ślizg, powiedzmy. Także 2,80, 2,85 takiej roboczej. Ale jak sama nazwa mówi, Tiger, czyli taki kurna, nie? Ostry. No nie jest to dosłowne tłumaczenie, ale tak się na ucho kojarzy. Ostry, mocny, masywny przede wszystkim. Tak. No to jest zupełnie co innego niż przeciętna oferta kosiarka bijakowa. Kosiarki bijakowej, którą mamy gdzieś tam w ofercie dla, powiedzmy, komunalek. Tak, i dla mniejszych też ciągników. Tak, tutaj już jest, no ta maszyna jest masywna przede wszystkim. No zupełnie do innych prac jest przeznaczona. Tak, nie? 3-metrowa średnica, tutaj wał, na którym są zamocowane bijaki, to 220 mm, ale sam bijak tutaj, waga poszczególnej sztuki to 1,40 kg. To bardzo ciężkie możemy bijaki. Tutaj też pokazać. Tak, można jest, zerknąć, więc ten bijak też jest potężny. Tak, jest duży, duża średnica też wału podporowego, też 220 mm, co też ułatwia utrzymanie tej stałej wysokości pracy koszenia, nie? Bo to od 2 tam chyba do 8 cm możemy sobie tu... Co jeszcze warto wspomnieć, ja tak zauważyłem, że kosiarka jest z bocznym przesuwem. Tak. I to jest kosiarka też czołowa. Tylnoczołowa, tak jest, to jest tylnoczołowa kosiarka, czyli w łatwy sposób możemy sobie zamieniać, czy to chcemy użytkować ją na przednim tuzie, czyli z przodu ciągnika, czy na tyle. Wystarczy obrócić. Tak naprawdę tutaj przekładamy wspornik, tutaj mocowanie do łącznika górnego. Tak, cięgna górnego. Tutaj oczywiście stworznie, wałek, oczywiście przekładnia na 1000 obrotów. Bo tak naprawdę przedni tuz nam oferuje tylko 1000 obrotów, więc ta przekładnia jest przystosowana właśnie pod tą prędkość. No i tak jak powiedziałeś, tutaj mamy akurat taki zestaw, który wykonuje tylko mulczowanie, ale jeżeli ktoś ma maszyny typu, nie wiem, może wykonywać mulczowanie z jednoczesną uprawą, czy to talerzówką, czy jakimś pługiem bezorkowym, jak najbardziej z tym mulcherem jest to możliwe. I fajna to jest sprawa, ponieważ jeśli chodzi o kwestie komunalne, ten montaż tej kosiarki, bo dobrze, że wspomniałeś, tylnoczołowa, montując na przodzie, z tyłu z kolei możemy zamontować tylnoboczną kosiarkę i za jednym przejazdem mamy bardzo szeroki ten pas roboczy wykonany za jednym przejazdem. Napęd na paski, jeśli
pamiętam, chyba 5 sztuk. Tak. 5 sztuk Zaraz paska. zerkniemy. Paski bardzo mocne tak naprawdę z materiału, z którego są produkowane notabene kamizelki kuloodporne. No tak, no jednak tutaj... On może walczyć jak nawoi. Tak, no tutaj akurat to mulczowanie kukurydzy to dla tego mulczery to tak naprawdę to jest odpoczynek, bo to nie jest jakaś wymagająca sprawa dla tej kosiarki. No ale wiadomo, że nie tylko mulczowanie, bo na przykład wykaszanie jakichś nieużytków, gdzie no nie tylko tam mamy jakąś wysoką trawę, ale mogą się znaleźć jakieś krzewy, zadrzewienia jakieś drobne, więc dokładnie. no, maszyna jest przygotowana pod to. A i sam fakt tego przesuwu, o którym wspominałeś, to jest rewelacyjne rozwiązanie właśnie, gdy pojawiają nam się przeszkody w postaci czy to słupów energetycznych, Tak, czy na przykład jakichś jakieś hydrantów, zadrzewienie, czy... gałęzie. tak. Możemy sobie wysunąć tą maszynę na maksa i wtedy jakby nie uszkadzamy ciągnika Dokładnie, na przykład, bo nie więc- musimy tak bardzo się tak. przysuwać. Nie? Także możemy to dostosować pod siebie, ale i też możemy coś wspomnieć na temat ciągnika, bo Właśnie, bo sama kosiara by nie pracowała. tak, mamy tutaj akurat serię 4000, największego przedstawiciela, czyli model 410 No właśnie, o mocy bo to 110 mocowo koni. 110 koni. 110 koni. Oczywiście gama tych produktów zaczyna się od 90. Mamy model 4090, 400 i 410. Czyli 3 modele w serii 4000. Jest to największy przedstawiciel. Silnik oczywiście Dosana, 4-cylindrowy, 3-4 litra. Co tutaj jeszcze mamy z takich podstawowych rzeczy? To skrzynia mechaniczna. I to jest też ogromny plus, ponieważ to są proste rozwiązania, Tak. a wielu z Was poszukuje w dobie dzisiejszych czasów prostych rozwiązań, ponieważ one tak naprawdę są albo praktycznie bezobsługowe, albo bardzo proste w obsłudze I przede wszystkim eksploatacji. tak, i w eksploatacji, a przede wszystkim tanie w eksploatacji. Dokładnie. Jeśli chodzi o ewentualne czy to przeglądy, czy to naprawy, no to rzeczy takiego rozwiązania tego typu mechanicznego są zdecydowanie tańsze w tych kwestiach. Dokładnie. I tak jak powiedziałem, tutaj mamy 18 plus 18, jeżeli chodzi o przekładnię. Mamy 6 biegów i 3 zakresy. Tutaj też, jeżeli chodzi o hydraulikę, 3 pary wyjść hydraulicznych w standardzie. Oczywiście klimatyzacja i ogrzewanie kabiny. Kabina czterosłupkowa, jak widać, z czterosłupkowa. dobrą widocznością. Jak najbardziej. Ciągnik też jest dosyć masywny jak na swoje gabaryty. Właśnie, bo jaka waga? Mamy tutaj około 5 ton masy. Oczywiście z obciążnikami. A to już jest spory wynik. To już jest, jeżeli chodzi o ten przekrój tutaj Przedział mocy, mocowy. dosyć sporo. Zbiornik paliwa 135 litrów, oczywiście zbiornik AdBlue, no bo ciągnik, sam silnik spełnia najnowsze normy emisji spalin Stage 5, więc jest wyposażony w DPF-a, w katalizator i recyrkulację spalin za pomocą płynu AdBlue. Czyli spełnia wszystkie normy, aby ciągnik był dopuszczony do ruchu drogowego Jak i do najbardziej. sprzedaży na rynku polskim. Jak najbardziej. Jeszcze dodatkowo ciągnik ten też egzemplarz jest wyposażony w nawigację. I to marki jest duży Alina. plus. Nawigacja chińskiego producenta. Tak. Dobrze to się zgrywa. Chiński ciągnik i chińska nawigacja marka Alina. Alina. Jest to już rozbudowana wersja nawigacji Tak. z dużym wyświetlaczem, 10 chyba calowym. Tak, i tutaj jeszcze mamy z tego co pamiętam wyciągnięte jakby gniazdo, złącze ISOBAS. Więc jak najbardziej maszyny ISOBASowe też. No i nie można wspomnieć o najważniejszej rzeczy tutaj w systemie nawigacji, jak automatyczna, elektryczna kierownica. Dokładnie. W pełni pozwala nam już kontrolować ciągnik i podczas jazdy w ciągu pola, ale jak i też możemy sobie programować różnego sposobu uwrocia. Tak, czyli to co potrzebujemy, ta nawigacja tak naprawdę nam umożliwi. Przemo, wszystko fantastycznie. Tak? Piękny ciągnik, Piękna nawigacja, piękna nawigacja, piękna maszyna, ale skąd na to wszystko wziąć pieniążki. wziąć pieniądze? Jak No. to jest? Skąd te pieniądze? Pewnie masz jakiś pomysł. Jest, słuchajcie, jest kolejna odsłona, kolejna edycja programu wsparcia dla rolnictwa. RMG, czyli Rozwój Małych Gospodarstw, tak jest. Program ruszył już 1 października. Jeśli chodzi o nabory wniosków, o możliwość składania, kończy się, deadline mamy w tym roku 28 listopada. Więc jeszcze mamy Więc takie dobre jeszcze 2-3 tygodnie. tego czasu troszeczkę mamy. Tutaj mamy możliwość pozyskania 100 bądź 120 tysięcy bezzwrotnej pomocy na rozwój.
Za te środki możemy zakupić dowolny sprzęt, możemy kupić taki ciągnik, możemy kupić mniejszy ciągnik. Oczywiście ciągnik droższy, no to nam ta dotacja, to dofinansowanie po prostu wspomoże zakup. Tak, jakąś część po prostu nam Jaką część sfinalizuje, pokryje, nie? ale jeśli chodzi o ciągniki mniejsze, to tak naprawdę pomoże nam zakupić go praktycznie w całości, Tak, czyli tak. można powiedzieć, że jesteśmy w stanie pozyskać ciągnik za darmo. Także- Tutaj mamy dwa takie typy gospodarstw, które się kwalifikują, albo w uprawie tradycyjnej, gdzie mamy wielkość refundacji 100 000, albo profilu specjalistycznym, profilu ekologicznym 120 000 bezzwrotnej dotacji. Warto naprawdę tym programem się zainteresować, ponieważ tutaj w tym pionie, w tym programie mamy ogromną ilość środków przeznaczonych, bo jest to kwota ponad 0,5 miliarda, ponad 500 milionów złotych, także są to ogromne środki, więc wielu z Was faktycznie może skorzystać. Jeśli chodzi o szczegóły, zapraszamy do odwiedzin naszej strony www.korbanek.pl. Zakładka aktualności, tam mamy w artykule obszernie opisane, dokładnie, ale oczywiście dzwońcie do nas, do naszej firmy. Oczywiście w szczegółach Was poinformujemy, mamy firmy, mamy doradców, z którymi ściśle współpracujemy. Tak, bo trzeba wspomnieć, że no, my nie jesteśmy w stanie tutaj jakby tego wniosku tutaj wypełnić, zorganizować, no bo to też nie jest w naszej jakby gestii, ale mamy współpracę z firmami, które takimi rzeczami się zajmują i na pewno Wam pomogą. Dokładnie. Także zapraszamy do odwiedzin naszej strony, zapraszamy, korzystajcie z dotacji na maszyny. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.